W tym filmie poznacie najważniejsze statystyki i fakty dotyczące nadchodzącego starcia Ligi Mistrzów pomiędzy Chelsea a Barceloną. Ja jestem Mateusz, a to jest kanapa rezerwowych, na której analizujemy, oceniamy, przewidujemy i plotkujemy na tematy związane z piłką. Jeżeli chcecie być na bieżąco, chcecie wiedzieć co w murawie piszczy, koniecznie kliknijcie przycisk subskrypcji. Faworytem pierwszego spotkania są goście. Za ich wygraną bukmacherzy zapłacą około dwukrotności stawki. Za złotówkę postawioną na Londyńczyków uzyskać można nawet 4. Jeżeli ten mecz będzie równie emocjonujący, obfitujący w zwroty akcji i dramatyczne momenty, jak kilka ostatnich pomiędzy tymi zespołami, już teraz radzę zaopatrzyć się w środki uspokajające, a ci ze słabszymi sercami lepiej niech oglądają z opieką medyczną. Chelsea zajęła drugą pozycję w grupie C, przegrywając AS Romo za sprawą niekorzystnego bilansu bezpośredniego. Obie ekipy zgromadziły po 11 punktów. Dalej uplasowały się Atletico i Karabach. Chelsea strzeliła 16 i straciła 8 bramek. Najlepszy strzelec ma na koncie 3 gole i jest nim Eden Hazard. Barcelona wygrała grupę D, w której grały jeszcze Juventus Turyn, Sporting Lizbona i Olympiakos Pireus. Katalończycy zdobyli 14 punktów, nie odnosząc żadnej porażki. Bilans bramek to 9 strzelonych i tylko 1 stracona. Najskuteczniejszy w zespole jest Messi, zdobywca 3 goli. Podopieczni Antonio Conte zawodzą w rozgrywkach ligowych. Po 27 kolejkach zgromadzili 53 punkty, co wystarczy na ten moment na 4. pozycję, punkt przed Tottenhamem i również oczko za plecami Liverpoolu. Ostatnie 5 spotkań to tylko 2 wygrane i 2 wstydliwe porażki, 3-0 z Bournemouth i 4-1 z Watfordem. W klasyfikacji strzelców prowadzi Hazard z 11 golami. Jedno trafienie mniej zanotował kontuzjowany ostatnio Alvaro Morata. Barcelona niepokonana po 24 seriach spotkań wyraźnie prowadzi w tabeli La Liga, pomimo małej zadyszki i 2 remisów z rzędu, kolejno z Espanyolem i Getafe. 10 punktów za dumą Katalonii znajduje się Atletico, ale ma do rozegrania spotkanie i jest to jedyny zespół, który ma jeszcze inne niż tylko matematyczne szanse na dogonienie podopiecznych Ernesto Valverde. Mówiąc o strzelcach, nie ma tutaj zaskoczeń. Na czele Messi z 20 golami i 11 asystami. Za jego plecami z 17 plasuje się Suarez. Wyszydzanej po transferze Paulinho zgromadził bramek 8. Mówiąc o personaliach, na ten moment pod znakiem zapytania stoją występy Marcosa Alonso i Rossa Barclaya w ekipie Londyńczyków. Zwłaszcza brak hiszpańskiego obrońcy może być bolesny. Zawodnik świetnie łączy obronę z efektywnością pod bramką rywala. Ma już na koncie 6 asyst. W Barcelonie za nadmiar kartek odpocznie Semedo. Po kontuzjach wrócili dopiero Dembele i Vermaelen. Zespoły potykały się ze sobą 12 razy. 4 razy wygrali The Blues, 3-krotnie górą była Barcelona. W ostatnich 2 meczu w sezonie 0-4-0-5, 4-5 wygrali piłkarze z Anglii. Messi 8-krotnie mierzył się z Chelsea i ani razu nie trafił do siatki. Barcelona ma szansę na awans do ćwierćfinału po raz 11 z rzędu. Podopieczni Antonio Conte awansowali dalej tylko raz na przestrzeni ostatnich 5 sezonów. Poza parą Porto-Liverpool jest to jedna konfrontacja, w której zagrają zespoły mające na koncie końcowy sukces w rozgrywkach. Chelsea dopiero 3. raz rozegra pierwsze spotkanie na własnym boisku. Dotychczas bilans to 1 zwycięstwo i 1 porażka. Będzie to 11 dwumecz Anglików z hiszpańskim zespołem. Do teraz 4 wygrane i 6 eliminacji. Barca w tej fazie melduje się co roku od sezonu 0-4-0-5. Odpada dwukrotnie, najpierw z Chelsea w 2005 roku, a 2 lata później z Liverpoolem. Barcelona dokonała najbardziej spektakularnego powrotu w dwumeczu w historii rozgrywek. Przed rokiem pod wodzą Luisa Enrique awansowała dalej w konfrontacji z PSG, pomimo porażki w pierwszym meczu 0-4, w rewanżu padł wynik 6-1. Ostatnie starcie dumy Katalonii z zespołem z Anglii to porażka 3-1 na boisku Manchesteru City. Wyjazdowy bilans z angielskimi drużynami to w przypadku Barcelony 9 wygranych, 8 remisów i 15 porażek. Barca przegrała 3 z 7 ostatnich wyjazdowych spotkań w Champions League. Zespoły potykały się ze sobą wielokrotnie i zawsze były to spotkania zacięte. Tym razem również nie można z dużą pewnością wskazać ekipy, która po 180 minutach świętować będzie awans do kolejnej rundy. Nie można jednak ignorować sytuacji atmosfery, w jakich znajdują się drużyny. Blaugrana nie przegrała jeszcze w lidze, najczęściej świetnie gra Messi. Po kiepskim starcie Suarez rozstrzelał się na dobre. Za swoje decyzje, taktykę i wyniki bardzo chwalony jest nowy szkoleniowiec. Zespół powinien być zadowolony także po wzmocnieniach. Ciepło przyjęto Coutinho, wiele pożytku przynieść może Mina. Po kolejnej kontuzji powoli wraca Dembele, którego przebojowość może okazać się bardzo istotna. Coutinho w tym roku nie zagra już w Lidze Mistrzów. Regulamin nie pozwala na start w barwach różnych zespołów, a jak wiemy, Brazylijczyk notował występy, efektowne swoją drogą w koszulce Liverpoolu. W Chelsea z kolei nastroje zgoła odmienne i mało optymistyczne. Od dłuższego czasu plotkuje się o potencjalnych następcach Antonio Conte.
Daleka pozycja w lidze i rozczarowująca gra wzbudza irytację u kibiców i samych zawodników. Kwestionuje się przede wszystkim politykę transferową drużyny. Sam Conte wyznał ostatnio, że nie nadaje się do dyskutowania z klubem o potencjalnych wzmocnieniach, bo nie potrafi uzasadnić takiej potrzeby. Oliwy do ognia dolewa Hazard, który będąc motorem napędowym, największą gwiazdą, nie ucina zdecydowanie plotek o swoim potencjalnym transferze. O Belgu wciąż mówi się przecież w kontekście dołączenia do Realu Madryt. Ostatnie niezłe występy w pucharze i lidze pozwalają jednak przypuszczać, iż drużyna znajduje się obecnie w zwyżkującej formie. Pytanie, czy ta tendencja utrzyma się do wtorku? Barcelona jest faworytem, ale dla Chelsea Liga Mistrzów pozostaje jedynym ważnym turniejem w tym sezonie. Anglicy mają w składzie wielu świetnych piłkarzy, każdy z nich jest w stanie pociągnąć zespół do walki, a nawet końcowego sukcesu. W końcu wreszcie Barcelona zazwyczaj nie gra porywająco na obcych boiskach, a w Anglii tym bardziej. Pierwsze spotkanie może mieć według mnie dwa scenariusze. Pierwszy, bardziej prawdopodobny. Chelsea wyjdzie z zamiarem skupienia się na obronie, a Barcelona będzie dominować, ale nie będzie w stanie przedrzeć się przez zmasowaną defensywę. Ostatecznie mecz zakończy się bezbramkowym remisem lub jedna ze stron strzeli gola po dużym zamieszaniu, stałym fragmencie lub kontrze. Drugi. Barcelona strzeli gola relatywnie szybko, do 30 minuty, może przed przerwą. Zmuszona do ataku Chelsea odsłoni się, co otworzy mecz i najprawdopodobniej pozwoli podopiecznym Valverde na jeszcze jedno ukucie. Siła ofensywna The Blues również może wtedy dać o sobie znać. Ostatecznie myślę, że pierwsze spotkanie nie będzie obfitowało w bramki i padnie remis 0-0 bądź 1-1. W rewanżu inicjatywa powinna znajdować się po stronie Barcelony, która wygra 3-1. A Wy macie swojego faworyta w tym meczu? Piszcie w komentarzach. Już niedługo kolejne materiały prosto z kanapy rezerwowych.